Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Seata Ateki. Jedną z większych wad, czy tam braków w Seacie Leonie Kombi jest brak napędu 4x4. Owszem, jest on dostępny w Cuprze Leonie, ale nie każdy potrzebuje aż 310 koni. Są więc dwa rozwiązania. Albo pójść do innego producenta, na przykład do Skody, gdzie w ofercie jest Octavia z 4x4 i 2.0 TSI 190 koni pod maską, albo wybrać inny model Seata Atekę. I ja właśnie postanowiłem sprawdzić, czy SUV jest równie dobry, a może lepszy niż Kombi. I sam sobie się dziwię, ale obecnie SUV wygląda lepiej niż Kombi, jeśli porównamy Leona do Ateki. Ateka ma jeszcze styl, jaki prezentował Leon poprzedniej generacji, czyli jest ostra i agresywna, a nowy Leon mocno stracił na pazurze i jest jakiś taki spokojny. Cechą wspólną obu modeli jest ta dziwna i brzydka czcionka oraz fatalne atrapy wydechów w odmianach FR. Ale i tak, jeśli chodzi o wygląd, to Ateka bardziej przypadła mi do gustu. I tyczy się to również wnętrza. Fakt, w Leonie wygląda ono nowocześniej, ale to w Atece nie jest brzydkie. Hiszpański SUV ma proste, ale i bardzo łatwe w obsłudze wnętrze, z ładnie wbudowanym ekranem oraz fizycznymi przyciskami od klimatyzacji oraz audio. Jedyny minus to ten system multimedialny, który miał jakieś takie dziwne przycięcia albo nie chciał reagować na dotyk tak jak powinien. Czytałem też opinie innych, że system potrafił się kompletnie zawiesić i samoczynnie restartować, ale na szczęście ja nie miałem takich problemów. Gdyby nie ten system, byłoby idealnie. Materiały, jak słyszeliście, są momentami dość twarde i pojawiają się skrzypnięcia, ale jest to dokładnie taki sam poziom jak w Leonie. W Atece również podczas jazdy nic nie skrzypi ani nic nie puka. I w Atece też nie można narzekać na brak schowków. No dobra, a jak to jest z ilością miejsca? Bo jednak wydaje mi się, że Kombi ma znacznie większy bagażnik niż SUV. I dokładnie tak jest, ale na papierze, bo na żywo nie ma aż takiej przepaści. Bagażnik w Leonie, katalogowo, w Kombi ma aż 620 litrów, a ten w Atece 485. I moim zdaniem takie 485 litrów w zupełności wystarczy. Kufer jest krótszy niż w Kombi, ale też nieco wyższy, więc bez problemu da się spakować 4-osobową rodzinę. W bagażniku można mieć też złącze 230, złącze pod zapalniczkę oraz z poziomu kufra można złożyć kanapę. Wskakujemy więc na tył. Ateka ma o 5 cm krótszy rozstaw osi i tyle mniej więcej mamy mniej miejsca na nogi, ale mamy też o 5 cm więcej miejsc na głowę. I w jednym i w drugim aucie bez problemu się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Mamy podłokietnik, mamy nawiewy, czy są złącza. No nic tutaj nie brakuje. Z przodu jest równie wygodnie, miejsc na głowę jest 2 cm więcej niż w Leonie, więc praktycznie tego nie czuć. To co natomiast czuć, to nieco łatwiejsze wsiadanie, co moim zdaniem jest jedną z większych zalet SUV-ów. Łatwiej się wchodzi. Praktycznie wsuwa się do auta, nie trzeba się mocno schylać, tak jak to czasami ma miejsce w kompakcie. To pora na silnik. Tak jak mówiłem, tutaj jest 2.0 TSI, 4 cylindry, turbobenzyna o mocy 190 koni, która jest połączona z 7-biegowym dwusprzęgłowym automatem i napędem na wszystkie koła. Czyli różnica względem Leona Kombi to właśnie napęd na wszystkie koła. Tak ten zestaw brzmi. Nic szczególnego, ale osiągi, podobnie jak w Leonie, są bardzo dobre. Ba, Ateka ma lepsze przyspieszenie z miejsca, bo ma napęd 4x4. Katalogowo Leon powinien robić 7,6 sekundy do setki, a Ateka 7 sekund. Jak wiecie z mojego poprzedniego testu Leona, udało mi się nim zrobić 7,5 sekundy, więc teraz pora na pomiar Ateki. - 6,9 sekundy, czyli ponownie o 1/10 sekundy lepiej niż Leon. Z tym, że Ateka robi to niemal zawsze, również jak jest gorsza pogoda, czego nie dokona Leon, bo tam jednak będzie walka o trakcję.
Jednak to, co mnie mocno zdziwiło, i to pozytywnie, to fakt, jak Ateka się prowadzi. I tu od razu dodam, że testowana Ateka, podobnie jak testowany Leon, to wersja FR, czyli usportowiona, gdzie mamy inne zderzaki oraz o 15 mm obniżone sportowe zawieszenie. Zawias jest przez to nieco twardszy, ale nie jest to deska. Ja też miałem DCC, czyli adaptacyjne zawieszenie, dzięki czemu mogłem zmieniać z komfort przez normal aż do sport. I faktycznie, w trybie sport było twardo, a w komfort akceptowalnie. Akceptowalnie, bo to wciąż nie jest takie pływanie, tylko taka miła sztywność znana w grupie waga. Ateka naprawdę ma bardzo dobrze zestrojone zawieszenie i układ kierowniczy, jak nasuwa, jeździ bardzo dobrze. Reakcja na gaz też jest niezła, bardzo podobna jak w Leonie. W takim razie czas na pomiar spalania. Przy 120 Ateka zużywa 7,5 litra, przy 140 niecałe 9,5, a w mieście ciągle miałem między 9 a 11,5 litra. Czyli w każdym aspekcie Leon palił od litra do 1,5 litra mniej niż w Atece. I tyle więcej Ateka powinna palić. Mamy 4x4 i nieco wyższe nadwozie. Bak paliwa ma 55 litrów pojemności. To w takim razie pora na moim zdaniem najważniejszy aspekt. Cena. Do tej pory wygląd, praktyczność, właściwości jezdne, spalanie i osiągi są na dość zbliżonym poziomie. Oczywiście, o ile mówimy o normalnych warunkach drogowych, bo Ateka z 4x4 będzie bezapelacyjnie lepiej się sprawdzała, jak na drodze będzie ślisko lub jak zjedziemy w mały teren. Wróćmy do ceny. Leon Kombi 2.0 TSI 190 koni DSG, czyli automat, w wyposażeniu FR kosztuje 135 tysięcy złotych. Niestety Leona nie można kupić z tym silnikiem i niższym wyposażeniem niż FR czy Excellence, czyli w sumie dwa najwyższe i bardzo zbliżone. Ateka natomiast z tym samym zestawem, ale z 4x4 i też w wyposażeniu FR kosztuje 165 600 złotych, czyli dopłata do 4x4 to ponad 30 tysięcy złotych. Bardzo dużo. Atekę z 4x4 można kupić w niższym wyposażeniu Style, ale wciąż kosztuje ona 147 tysięcy złotych, czyli 12 tysięcy złotych więcej niż Leon i to Leon, który ma dużo wyższe wyposażenie. Zresztą 12 tysięcy złotych to też różnica, jeśli wybierzemy silnik 1.5 TSI 150 koni z manualem, bo wtedy Leon kosztuje 106 500, a Ateka 118 tysięcy złotych. No i teraz sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tak bardzo potrzebujecie 4x4 i czy potrzebujecie SUV-a, bo dopłata z tym samym wyposażeniem jest jednak duża. Moim zdaniem zalety SUV-a nad kombi są bardzo małe, łatwiejsze wsiadanie, wyższy prześwit i to wszystko. Zalety 4x4 są oczywiste, większe bezpieczeństwo i lepsze właściwości jezdne w trudnych warunkach, w tym również w lekkim terenie. Jeśli oba auta miałyby 4x4, to ja bez zastanowienia się brałbym Leona, bo jednak minimalnie lepiej się prowadzi, miałby lepsze osiągi i niższe spalanie i moim zdaniem byłby też tańszy. Ale że takiego Leona nie ma w ofercie i w ogóle też jest jakiś teraz problem, żeby zamówić Leona z 2.0 TSI, to chciałem Wam zaproponować Octavię Kombi 2.0 TSI 4x4, po czym sprawdziłem cennik i się lekko zszokowałem. Octavia Kombi 2.0 TSI 190 koni 4x4 Style kosztuje tyle samo co Ateka Style, czyli 147 tysięcy złotych. Fakt, wyposażenie może i lekko się różni, ale wygląda na to, że Ateka jest chyba dobrze wyceniona. Albo to Skoda jest źle wyceniona. Cześć!